Witam serdecznie. Dzisiaj 9, jakby nie było, grudzień 2024 rok. A dlaczego napisałem 15? Bo pewnie ktoś napisał tutaj, że co powiem o wizycie pana prezydenta Trumpa w Moskwie 15. Czy to prawda? Nie wiem, nigdzie, ja nigdzie nie znalazłem tej daty, ale dlaczego mam się nie wypowiedzieć? Dziękuję bardzo, Mario, że napisałaś tutaj, że widać i słychać. A chciałbym to omówić, dlatego że po pierwsze, można by było powiedzieć, że w pewnym sensie żałuję, że nie powiedziałem, że najpierw do Moskwy. I wiedziałem o tym, znaczy nie zupełnie wiedziałem, bo nie jestem jasnowidzem. Tylko wiecie, najważniejsze dla biznesmena jest najważniejszy biznes. Dwóch biznesmenów się spotka. Słuchajcie, jedną rzecz zrobię. Ja na chwilę was opuszczę, bo światła mi za mało. Coś tutaj tak nie podoba mi się. Zaraz wytłumaczę. Jest dużo lepszy obraz, dlatego że te kamery, które mam, one wymagają, wymagają dużej ilości światła, to nie jest prawda, ale jednak wymagają mocniejszego. A ja zapomniałem, po prostu dopiero co wróciłem. Osoby do mnie dzwonią, proszę na razie jeszcze nie dzwonić, bo jutro wstaję wcześniej rano i jadę dokładnie po instrumenty, ponieważ potrzebuję tych instrumentów sporo i jadę z kolegą. Po instrumenty to takie dziwne, znaczy dziwne, klasyczne, wiolonczele, skrzypce, potem coś jeszcze, jakieś 2 gitary klasyczne, bo przyjeżdża taki zespół i będziemy próby robić, znaczy próby jak próby, będziemy robić, filmować ich po prostu do takiego klipu filmowego, ale będzie, ponieważ to jest w przestrzeni robione, to więc mamy rano, będę zajęty do 17 na 100%, jestem zajęty muzyką. Także tutaj to jest
jedna rzecz teraz, dlaczego ten 15 mnie interesuje? Tutaj nie ma osoby, która by poświadczyła to, czy to jest prawda, czy też nie, że że prezydent Trump poleci do Moskwy. Jasne. Czytam wypowiedzi na ten temat, bardzo sprzeczne. Widać, że to dziennikarze, którzy nie mają żadnej logiki bo tak, w jednym artykule to, że się odgrażał, że on pokaże Putinowi co on potrafi. No to jest szczeniactwo, to jest numer jeden. Po pierwsze, nawet jeżeli by tak powiedział, że on co Putinowi, że on zrobi co? Bombkę puści do Moskwy. No zaraz, gdzie jest Moskwa, gdzie jest ten i jak to wygląda. No, ja pojmuję to, że ma przyjaciela Elona Muska, i Elon Musk rządzi przestrzenią. To jest fakt. I tutaj naprawdę może zrobić wiele. Wiele może zrobić. I oni we dwójkę rządzą, przypuśćmy, przestworzami, jak powiedzmy, flotą gwiezdną. Nazwijmy to tak. To się zgodzę całkowicie, tak, w porządku, wszystko. Ale to jeszcze jest za mało. To jeszcze jest za mało, żeby, przypuśćmy, sobie tak tylko dla pokazówki pokazać akurat to zupełnie inaczej można zrobić. Kto obserwował pustynną burzę, kto w ogóle wie, na czym polegała pustynna burza na ataku Stanów Zjednoczonych, jak wyglądała tutaj ta historia, to wtedy już wie, o co chodzi. Ale jeżeli ktoś nie zna się na strategii i pisze takie głupoty, no to musi się zastanowić, czy on faktycznie tutaj w ogóle wie, o co chodzi. Następna rzecz. Donald Trump jest człowiekiem bardzo konsekwentnym. Władimir Putin jest wagą. Z wagą się nie walczy. Nie ma sensu z wagą walczyć. Jedyny sens to jest argumenty. A Donald Trump ze względu jako biznesmen z wagą da sobie radę, ponieważ jest biznesmenem również Władimir Putin. I ci dwaj, powiedzmy, że przeciwnicy dogadują się na zasadzie pieniędzy. To jest po prostu zwykła, nazwijmy to, poker. Kto trzyma asy? Nie ma tam człowieka, który trzyma asy. I Władimir Putin ma ogromne asy i Donald Trump ma ogromne asy. To bez różnicy. Bez różnicy. Że ktoś mi powie, że są różnice. Teraz pokażę Państwu kosmogram Donalda Trumpa. Coś mi tu nie gra. Nie gra wszystko. OK. To jest kosmogram Donalda Trumpa. I teraz zrobimy coś takiego, żeby ku wyjaśnieniu przyjrzyjcie się dokładnie, jak wygląda i przerzucimy oj, błąd. Przyjrzyjmy się, proszę się przyjrzeć dokładnie, jak wygląda. Ja zrobię relokację. Relokację, czyli przejście i to jest właśnie kosmogram na Moskwę. I teraz zrobimy tranzyt. Na 15.
Mamy 15 i zrobimy tak, jak powinno się zawsze robić na godzinę 12. Ponieważ nie wiemy, o której będzie spotkanie. Zmieni to dużo. Jeżeli patrzymy na spotkanie i teraz, jeżeli możemy znać godzinę, bardzo dużo zmieni, ale mamy na godzinę 12. Teraz tak, było takie tutaj pytanie, które będzie zawarte w tym tytule. Ponieważ Merkury jest w retrogradacji, czy to przeszkodzi, czy nie? Tak, zgoda, bardzo dobre pytanie. I to mnie skłoniło do właśnie dzisiejszej wypowiedzi. Ta retrogradacja Merkurego. Bo dużo osób będzie opowiadać, przypuśćmy w założeniu historię, bo nie podpisuje się umów do tego, bo tak to nie jedzie na umowę. I teraz trzeba popatrzeć sobie na jedną rzecz. Najważniejszą. Jedzie negocjować. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że za kogo to się stało? Kiedy ruszył, właściwie dlaczego ruszył Władimir Putin na Ukrainę? Co się stało? Jakie były przyczyny, jakie były działania? Co było powodem? Będziemy to robić za chwileczkę. Zaraz zobaczymy. Ja nie pamiętam daty. Jeżeli ktoś pamięta datę tych zielonych ludzików, to by było bardzo dobrze. Ja nie pamiętam, dlatego mówię, ja nie jestem historykiem, ale tutaj zrobimy sobie po prostu tą samą datę, czyli też 15 na Władimir Putin. Tak samo jak i dzisiaj, te negocjacje. I nie wiem, czy się uda porównać, bo no właśnie to jest to, co, że wolałbym no inaczej. Będziemy jakoś sobie się bawić tym. I teraz proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Retrogradacja Merkurego polega na tym, że się cofasz do pewnego czasu i robisz sobie rachunek sumienia, czyli rekolekcja. Walenie się w piersi, co zrobiłem. Czyli powrót do czasów przeszłych. I teraz, jeżeli mamy Merkurego w Strzelcu, czyli Stany Zjednoczone, władza samca wodnika. Ci, którzy widzą, to mają tutaj, oj, zaraz pokażę. Nie mogę przybliżyć, bo tak to bym przybliżył, pokazał. Tutaj strzałką pokazuję. I teraz, jeżeli mamy, teraz Donald Trump ma w raku i w wadze. Obecna Rosja jest rakiem, a wagą jest Władimir Putin. Czy mówi językiem Putina. Do Władimira Putina i dociera to. To jest specyficzny język Donalda Trumpa. Donald Trump to jest to, co lubicie kogoś słuchać. Wam to odpowiada. A potem jesteście zażenowani, że to jest ta osoba. Patrzycie się na tą osobę i mówicie, Boże, on pięknie mówi, piękny tempo głosu ma. W ogóle, ach jo. A jak go zobaczy się, o mam. Ja taki szok przeżyłem. To był Tom Jones. Słuchajcie, uwielbiam ten głos. Jak on śpiewa, to jest coś fantastycznego. Ja go zobaczyłem po iluś latach
Po prostu ktoś mi pokazał zdjęcie, ja zbagatelizowałem, że to jest to jego zdjęcie, właśnie plakat. Po prostu uważałem, że to nie jest on, źle przeczytałem, to mówi tam plakat sobie ma. Ale jak zobaczyłem go po raz pierwszy w kronice filmowej czy gdzieś, po prostu nie wierzyłem, że to jest ten facet. Że ta twarz może, że ten człowiek może mieć tak piękny głos. Wiecie, o co chodzi. Wyobraźnia inaczej działa. Więc właśnie to jest to, że tutaj jest to oczarowanie głosem, a nie zawsze sylwetką. To wam tłumaczę, jak to wygląda. Teraz następna sprawa. Jeżeli jest ta retrogradacja tego Merkurego jeszcze w dodatku w Strzelcu, a Strzelec to jest ta strzała, która sięga tam za góry, za jeziora, za lasy, za jakieś krzaki, tam jeszcze coś. I nie wiadomo, w co trafi ta strzała. Oprócz tego może podpalić albo zapalić, to jest ta strzała mora, w założeniu też można tak potraktować tą Strzelca. I w dodatku w tym wodniku, w tej intuicji, w tym momencie, kiedy zaczyna być ta rozmowa i pan prezydent Trump ma tego typu siłę, ktoś próbuje dzwonić, ale ja tutaj absolutnie nie będę odbierał tego telefonu. Trudno. I teraz przejdziemy sobie do tego kosmogramu. Jeżeli ta osoba mnie widzi, to proszę, niech zadzwoni jak skończę tylko. Jak tylko skończę w parę minut po programie. A kiedy skończę? Miejmy nadzieję, że tak za całą godzinę. I teraz popatrzcie sobie, że osie są idealne. Widzicie? Tutaj ascendent zamienił się na descendent. Czyli ascendent Donalda Trumpa w Moskwie jest z ascendentem tej chwili, czyli dokładnie tego 15 grudnia. To jest fantastyczne ustawienie. Nie ma lepszego. Jeżeli są tak zwane osie obsadzone, nie ma lepszego. I teraz jak będą wyglądać te negocjacje? Teraz popatrzcie sobie, że Słońce i tutaj Słońce, zobaczcie, jest tak, widzicie? Prawie pełnia. Teraz, no jest pełnia. Boże. To jest po prostu nie do wiary. Jeżeli jest pełnia, a jest dyskusja, jest wódz, albo jest przywódca, czy jest nauczyciel, wtedy najłatwiej jest przekonać. Jeżeli robimy narady, to robimy w pełni. Nie robimy w nowie, bo nów rozpoczyna. Czyli nie wiem, czy rozumiemy się. Jeżeli mamy mózg na takim poziomie, to jeżeli mamy nów, to intelekt spada. Trzeba to wykonać. Czyli robi formę robotnika. Jeżeli teraz jest pełnia, unosi się. Ciśnienie, dokładnie ciśnienie. Dlatego ludzie nie mogą spać, dlatego i szybciej trafia, to jest lepiej utleniony mózg. Szybsze jest myślenie. W nowiu człowiek się męczy, zastanawia się, musi wypić 100 kaw. W pełni
może powąchać, cokolwiek już jest zauroczone, nawet korek otrzępana. Jeżeli ktoś wymyślił no już w tej chwili nie wiem, kto wymyślił tą datę, ale słuchajcie, to jest tak typowa astrologia. Teraz, no popatrzcie sobie. Opozycja, koniunkcja księżyc, koniunkcja księżyc. Słońce, księżyc, więc obłęd. I teraz popatrzcie. Wenus, Trygon, Wenus. Trygon. To jest wyższa oktawa. Popatrzmy sobie na Jowisz kwadratura, medium celi. Może być. Przyda się taka kwadratura. Kwadratura daje zdrowy rozsądek z Jowiszem. Nie ma nic tu złego. Wszystko jest genialne. Także gratuluję temu człowiekowi, który to ustawia, a jeżeli jest astrologiem, to jest naprawdę doskonała astrologia. Amerykanie albo mają ogromną intuicję, co jest możliwe, bo mają bardzo podobną szkołę jak ta moskiewska szkoła, czy ta w Sankt Petersburgu, ta psychotroniczna, identyczne mają szkoły. Zresztą też tą szkołę, tylko nie wiem, czy w Moskwie, czy w Sankt Petersburgu zakładał nasz Dzierżyński, a szkołę w Stanach Zjednoczonych to nie wiem, kto zakładał. To bardzo dawno. Zresztą oni mają ten instytut Casey'ego. Oni Casey'ego traktują jak takiego guru myśli i snu. I oni bardzo poważnie, Amerykanie, podchodzą tutaj do Casey'ego jako do śpiącego proroka. To jest dla nich bardzo ważna postać. Że dlaczego? Amerykanie nie mają tak wiele tych postaci, takich naprawdę ważnych, które wpłynęły na ich psychikę, tak chociażby Einstein, czy Carl Gustav Jung, czy ktokolwiek, kto tam był, czy no, chociażby Puławski, tak? No i reszta cała tutaj naprawdę wiele. My nie mówimy o tym, bo Polacy nie lubią się tym szczycić, ale takim największym Al Capone, to taki większy od Al Capone, bo to on się kłaniał, to był Polak. No, przecież to też musimy wiedzieć. No i mieliśmy, no co tu ukrywać, mamy też Jana Pawła, no nie? I też dla Stanów Zjednoczonych to jest ktoś. To nie jest tak, że to nie jest, że obojętnie kto będzie na jakimś takim prestiżowym stanowisku, mimo że Stany Zjednoczone nie są tak czysto katolikami, ale jednak. Tylko mnie wczoraj zdziwiło, że żona pana prezydenta Trumpa była, a nie była w tej katedrze. Możliwe, że była, ale nie było jej widać, nie była pokazana. Dlaczego? Nie wiem. Dlaczego nie pojechała? To już są rozgrywki, które są na wyższym poziomie i nie potrafię rozgryźć tego, ale tutaj tak jak mówię, teraz popatrzmy sobie. Witam, ale z daleka nie widzę. Wiesz, mimo że mam okulary, to jest dosyć daleko. Jest w ogóle wszystkich was witam. I bardzo dziękuję za wpisy. Słuchajcie, wpisaliście i bardzo mądre, właśnie ten co powiedziałem, że dlaczego na retrogradacji jedzie. No więc właśnie teraz tłumaczę, dlaczego na retrogradacji jedzie Trump, prezydent Trump. Chyba mi wybaczy, że tak mówię, ale mówię prezydent Trump. Ja nigdy nie zmienię, żaden tam jakiś tam dziwny. Zawsze był prezydentem i zawsze będzie dla mnie prezydentem. Jest to druga postać dla mnie po Reaganie. Uwielbiam Reagana. Słuchajcie, uwielbiam.
Także sobie bardzo cenię Kennedy'ego, ale Kennedy to ze względu, przypuśćmy, takich sentymentalnych też. Ja już opowiadałem tutaj o Kennedy. Miejmy nadzieję, że kiedyś z Jackiem porozmawiamy i zobaczymy, ale Jacek jest w Stanach Zjednoczonych. Także może dlatego jest w Kalifornii. No bo Schwarzenegger, tak? Schwarzeneggera żona? To kto? No i dlatego, możliwe, nie wiem. Ja nie wypowiadam się na ten temat. Musielibyśmy porozmawiać z Jackiem, jeżeli się zgodzi w ogóle. Dlaczego wylądował w Stanach Zjednoczonych, jak to było, jak ciekawie to wyglądało, na czym to polega. Znamy się no naprawdę od dzieci. No on przyjechał do Polski. Wtedy on był starszy o rok. Ja miałem chyba wtedy 5 albo 6 lat, ale chyba 5, a on miał 6. On już czytał, ja jeszcze nie czytałem. I on już mówił po angielsku, ja dopiero się zaczynam uczyć tego angielskiego. I właściwie powiem szczerze, że on mnie podciągnął w tym angielskim, jeżeli chodzi o tamten czas. Tamten czas, jak ja poszedłem od 6 do szkoły, od 6 lat, to ja w szkole nie to, że brylowałem, to nieprawda, że brylowałem, ale ten angielski w miarę dokładnie i na przykład moi kuzyni na przykład twierdzili, że jestem bardzo zdolny, bo mówię bardzo dobrym angielskim, a ja przez Jacka mówiłem, dlatego że my się bawiliśmy. Ja nie pamiętam, czy Jacek w ogóle mówił po polsku. Bo jego mama bardzo kaleczyła polskę. Bardzo kaleczyła. Ojciec nie, ale mama, pamiętam, bardzo kaleczyła. I była taka bardzo amerykańska, miała takie okulary, które są dzisiaj, dziewczyny mają takie modne, jak nosiła Jacqueline Kennedy. Dobrze, ale to sentymentalność. Dobrze, przejdziemy do tego kosmogramu. I popatrzcie, jest fantastycznie ustawiony Jowisz, tak? I teraz właściwie to jest Donald Trump w środku po relokacji. To znaczy relokacja to jest przeniesienie do Moskwy. Czy można tak robić, czy nie można? Jest to pewien problem. Ale jeżeli chcemy zrobić, jak to się mówi, pełną wersję wszystkich możliwości, to się tak robi. To nie jest tak, że właściwie nie, bo relokacja dopiero po 7 latach zaczyna działać. Ale kiedy sprawdzamy, jak będą negocjacje, czy na przykład przypuśćmy, robię dwie firmy się dogadują, tak? O, przetargi. Kiedy robię przetargi, a firma jest na przykład, przypuśćmy ze Szczecina, a ona ma przetarg w Krakowie, to robię relokację. Dlatego, że muszę być pewien, co ma dana osoba zrobić, jak ma działać. Ona musi wiedzieć o wszystkich swoich zagrożeniach i no powiedzmy, że tych działaniach. To wszystko trzeba bardzo dokładnie omówić. To nie ma tak, że sobie robię ad hoc takie coś, nie, dokładnie omawiam i właśnie to, co teraz będzie się działo, to jest właśnie to. Dobra, jedziemy z koksem. I teraz popatrzcie, jeżeli patrzymy na tą rozmowę, godzina 15 grudzień, godzina 12. Wiemy o tym, że to jest chybiona oczywiście godzina, ale zobaczcie, na osi jest Saturn. Saturn opóźnia wszystko. Saturn jest trudną decyzją, no ale to nie jest łatwa decyzja. Teraz pamiętajmy, że to jest oś relokacji, mało tego, pana prezydenta Trumpa. Jak to interpretować? Bo ojejku, ma Saturn. No i co z tego? Jeżeli chcesz rozmawiać o ciężkich sprawach, to rób to na Saturnie. Saturn jest trudny, to są trudne
rozmowy, patrzcie, nawet karetka przeleciała. Bardzo lubię te wstawki, takie przestrzeni, jak słyszeliście oczywiście. I teraz Saturn jest nauczycielem. Czyli Donald Trump, nie mówimy, bo nie wiemy, jak jeszcze wygląda Władimir Putin w tej całej rozgrywce. Nie wiemy, jak wyglądają jeszcze następne imprezki tutaj, które będziemy za chwilę robić. Rozgrywamy tylko wyłącznie pana prezydenta Donalda Putina, obaj są prezydentami. I patrzymy, na czym to polega. Mamy Saturna. Jeżeli mamy Saturna na osi, to znaczy, że przejmuje ten cały kosmogram Saturn i tą rozmowę, i ta rozmowa jest w tym wypadku dla pana prezydenta Donalda Trumpa bardzo łatwa. Czyli on ma już ją przygotowaną. On już jest w niej aktorem. I on rozgrywa to. Kawiarka się. Ciągle zapominam kawiarkę. Nie wiem, czy słyszycie, czy nie słyszycie. I teraz następuje coś takiego, że przejęcie jakby tej dysputy, tego działania, czyli jest argument. Czy jest coś większego od Saturna? Groźniejszy jest Pluton. A co jest najgroźniejsze? Najgroźniejszy jest Uran. Tylko zobaczcie, co się dzieje. Urana pilnuje Jowisz. Gdzie jest Uran? Uran jest w wadze, w sektorze wagi. Sektor wagi przyjaźni. Tutaj też jest Uran. I tutaj jest, trzeba przyznać, że jeżeli jest w wadze Uran, a Uran jest przyjacielem wszystkich i tego wszystkiego, i Donald Trump pojechał tam, czyli pojechał do przyjaciół. To nie są przyjaciele tego typu, jakbyśmy rozmawiali. To znaczy, że on pojechał tam i oni go przyjmą jako przyjaciela. On nie jest nie u siebie. Gdyby był tam Saturn, byśmy zastanawiali się, jak będzie potraktowany, tak zimno, chłodno. A gdzie jest Uran, jest oczywiście, że jest rozgrywany, bo Uran robi, to jest działanie intuicyjne. Oczywiście, że tak. Jest Jowisz bardzo mocno, nie pokazuje. Gada ma tutaj z Uran. I w siódmym domu pana prezydenta Trumpa, czyli wadze. Bo liczymy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja bardzo często mylę ten 6 z 7. Nie wiem dlaczego, ale zawsze jakoś tak mi się kojarzy waga z 6, ale nieprawda, z 7. I teraz popatrzcie, w 8 domu jest Księżyc i jest Jowisz, czyli poparcie społeczeństwa, poparcie całego świata, poparcie także chwili. Teraz coś powiem, ale wie pan, no nie wiadomo, czy o tej godzinie, a jak będzie tutaj, na przykład tutaj Saturn, czy nie Saturn. Tak, w porządku, tylko my patrzymy na kosmogram. Na kosmogram. Nie patrzymy na zewnętrzne, bo zewnętrzne nie znamy. Jest to odtąd, czyli Jowisz właściwie już jest w sektorze Skorpiona pana prezydenta Trumpa i już działa w tym, łącznie z Księżycem i ze wszystkimi planetami jego, czyli 1, 2, 3, 4, 5, ma w finansach, w skarbnicy, w dolarkach albo rublach, jak chcemy, w zależności od punktu widzenia. Teraz w najważniejszym punkcie jest Mars i Pluton. Jest bardzo silną postacią.
wyjątkowo silną postacią. Pluton i Mars. Także tutaj nie można nic, a w dodatku jeszcze ten Pluton jest wzmocniony ascendentem, a ascendent jest zaraz zobaczymy. Ascendent jest w Skorpionie i w Bliźniętach, czyli w swoim w Skorpionie, ale tu ma swoje Słońce, to z Bliźniąt, czyli jest współpraca. Szczerze mówiąc, bardzo mnie się to podoba. Naprawdę mnie się to podoba. Za chwilę przejdziemy do Władimira Putina, zrobimy. Ja bym jeszcze jedną rzecz zrobił. Zaraz zobaczymy, czy to się uda. Zlikwidujemy. Zaraz zobaczymy, czy to nam wyjdzie. Tutaj mamy to. Dobrze, i znajdziemy. Błąd. Oj, no dobrze. Błąd zrobił. A może? Przepraszam, że nie informuję, tak sobie robię po cichu, ale to zupełnie o co inne chodzi. Jakaś muzyczka weszła. Przecież chyba wyszło. Popatrzcie sobie na to. Tutaj mamy Donalda. Błąd. W środku jest Władimir Putin. Błąd. Błąd i to poważny. Ale się chyba uda. O, teraz. Udało się. Popatrzcie sobie tutaj, ale to już oglądaliście chyba któregoś dnia, że Donald Trump ma bardzo wysoko słońce z tym Uranem. Ale nie udało mnie się tej relokacji zrobić. Ale zrobimy co innego. Zrobimy ten tranzyt. Nie wyjdzie nam ten tranzyt. Albo wyjdzie. Zaraz zobaczymy. Wyjdzie? Nie wyjdzie. Nie wyjdzie.
Co tu zrobić? Już wiem, co zrobię. Okej. Przepraszam, że tak czekacie, ale trudno. Na bieżąco się robi, nie mam asystenta ani asystentki, że mogła. To nie jest tak, tylko musi się trochę na tym znać. Ja mam oczywiście, ale wiecie, nie chcę ich jeszcze angażować, dlatego że dlatego, że no co tu ukrywać, to są niezbyt ważne sprawy, znaczy bardzo ważne, ale wiecie, o co chodzi. Mam. I już. Teraz wam powiem, o co chodziło. Chodziło o to, żeby tak. Donald Trump w środku, ponieważ jest najstarszy, starszy, Władimir Putin i ta chwila. I zobaczcie, jak pięknie osie wychodzą. Oś, oś, oś. Czyli to spotkanie. I zobaczcie, że cały czas, zobaczcie, że Władimir Putin ma jakby w kwadraturze jest do siebie. Teraz no, można by było powiedzieć tylko tak. Tutaj jest Jowisz pana prezydenta Trumpa, a tutaj jest Słońce. I to Słońce daje ogromną energię. Daje ogromną energię z tym Jowiszem, czyli jest jakby można było nazwać no, współpraca, działanie, sympatia. Mnie to trochę denerwuje, że ja nie mogę zrobić, nie to, że nie mogę zrobić, ale jeszcze nie potrafię tego zrobić, że ja jestem przezroczysty, znaczy kosmogramy są przezroczyste, ja mogę sobie pokazywać palcem. Wiecie, jak ci, którzy są dłużej, to wiedzą, o co chodzi, a tak to muszę przechodzić i pokazać, co mnie bardzo rozprasza to przechodzenie i to myślenie. Wolę jednak być na bieżąco i cały czas przyglądać się na bieżąco, bo są sprawy, dlatego też my prawidłowo zawsze pracujemy z asystentami czy z innymi astrologami, dlatego że każdy z nas ma w tym momencie, kiedy ja omawiam, to on szuka już następnego aspektu, czy jakiś spójni, czy jakichś innych rzeczy, na przykład tak jak Roman fantastycznie wyczuwa, Tomek też fantastycznie, zresztą wszyscy fantastycznie wyczuwają, to nie ma gadania, z tych grup są naprawdę fantastyczni ludzie i mam nadzieję, że to się wreszcie ziści, ale jeszcze troszeczkę, dlatego że ja muszę doprowadzić to do perfekcji. Jeżeli tutaj ja mam zaprosić kogoś, a ma nie wyjść ten program, no to wybaczcie, no, ja nie idę na takie coś. Mogą być przyczyny zupełnie inne. Dobry wieczór, dobry wieczór. Nie wiem, co tutaj znaczy, zawsze czekam, ale nieważne, bo tak przeczytałem z daleka. Dobrze. Witam wszystkich po kolei. I słuchajcie, nie wiem, co powiedzieć, ale jakiego nie umiem odpowiedzieć ze względu na to, że nie mam tej godziny urodzenia. Nie godziny urodzenia, tylko tej dyskusji pomiędzy prezydentem Trumpem a prezydentem Putinem. Gdybym miał, to
byłoby mi 1000% łatwiej. Robię to na godzinę 12. Przepraszam dla tych, którzy dopiero oglądają to, tłumaczę. Pytanie, czy wygra ideologia Donalda Trumpa? Tak, wygra. Nie wierzę w to, żeby Władimir Putin nie uległ temu, ponieważ jest wagą. Wagi zawsze wygrywają, ale on już wygrał. On już to, co chciał mieć, to ma. Ja mówię, to jest tylko wciskanie właśnie dziennikarzy, tych nawiedzonych ludzi, że on chce coś więcej. To, że przypuśćmy straszy, jak to chłopcy w piaskownicy. Uznajmy jeszcze jedno. Krym zawsze był rosyjski. To, że Chruszczow czy Breżniew to byli Ukraińcy. To byli ludzie, którzy mieszkali tam. Pamiętajmy o bolszewikach. O bolszewicy, którzy w Doniecku właściwie, no co tu mówić, rozstrzelali iluś górników. I to za czasów Lenina. Pamiętajmy o tym. I nie mówi się, że to byli jacyś Ukraińcy. Nie, to byli górnicy, a to byli bolszewicy. To była Rosja. I pamiętajmy jeszcze o kilku rzeczach, które trzeba brać pod uwagę, że to nie jest tak, jakby się wydawało. Wszystkim się wydaje, że kosmogram jest prostą rzeczą, że jest interpretacja prosta. To jest chwila i trzeba brać te dwie osoby pod uwagę, ponieważ one negocjują. Czy te dwie osoby? Nie, tam jeszcze jest kupę osób, które współrządzą czy współgrają i biorą w tym wszystkim udział. Tak jak się przyglądam, czy to co zaproponuje Donald Trump, czy to jest złe? To nie jest tak. Waga czeka. Waga siedzi i czeka. Nie wiem, czy pamiętacie naszą wagę tutaj. Który program naszej wagi był najlepszy? Chodzi mi o pana prezydenta Wałęsy. To był Na rybach, który nigdy w Łodzi, w mieście Łodzi przez telewizję nie wypuszczono. Wszystkie telewizje miały puszczone i niektórzy jeszcze pamiętają ten program. Był to szalenie mądry program. Ja kiedyś słuchałem tutaj Leszka, pana prezydenta Wałęsę u ojca Rydzyka. Uważam, że to była najlepsza wypowiedź i naprawdę wspaniałe wypowiedzi były, kiedy właśnie on wypowiadał się wtedy i był wielki, naprawdę był wielki i dziwię się, że na przykład taka postać jak on, z taką wielką charyzmą, bo ją ma, nie wykorzystał tego i nie umie wykorzystać do tej pory. Ale pod względem, jeżeli chodzi tej lewej i prawej nogi, to teraz chodzi mi o to, żeby wam wytłumaczyć na podstawie Władimira Putina, który też jest wagą, żeby porównać ich. Ktoś powie, ale pan szczery, no nie mogę innej wagi pokazać, bo po pierwsze wy nie znacie, a jeżeli sobie wymyślę jakąś wagę, a sobie brać z sufitu wagę, to jest bardzo prosto. Nie, konkretnie ta waga i ta waga, jakie są podobieństwa, jakie są różnice i koniec, do widzenia.
Bo nie lubię, jak bardzo często jest tak, że na wykładach ktoś, ale pan wie, pan wymyśla. Nie, nie wymyślam, tylko proszę pana, biorę sobie dwie wagi i wagi omawiam. I wolną. I są to wagi, które pan zna, a nie będę panu opowiadał jakiś farmazon. I teraz popatrzmy sobie na jedną rzecz. Mamy Władimira Putina. Przyjrzyjmy się. Możemy zrobić ten kosmogram tutaj osobno, ale po co? To jest ten tu. Ten w środku. Ascendent ma Skorpion. Skorpion daje bardzo dobrą psychologię. Taką człowieka, który jest bardzo aktywny. Jest skryty. Władimir Putin oprócz tego ma to słońce w sektorze wodnika, czy tutaj, jeżeli patrzymy, baran, byk, bliźnięta, tak? Rak, lew, panna, potem mamy wagę, skorpion, strzelec, koziorożec i mamy wodnika. Czy jestem wodnikiem? Czy w nim widać wodnika? W rzeczywistości i tak i nie. Jeżeli bym miał jako astrolog patrzeć na Władimira Putina i powiedzieć, że on ma sektor wodnika, to mi się nie za bardzo mnie to pasuje. Dlaczego? Dlatego, że on nie jest irracjonalny, ale jedną rzecz, jest lubiany, jest szanowany. To, co się mówi o nim, ogólnie rzecz biorąc, to nawet Donald Trump mówi, że z nim się bardzo mile rozmawiało, że on jest przyjazny. I jest tak. Pamiętajmy o tym, że to jest Rosja. Będąc w Rosji, spytałem się, dlaczego nie likwidujecie Lenina, dlaczego nie likwidujecie Stalina, dlaczego nie likwidujecie tych wszystkich zbrodniarzy. A oni do mnie mówią, to jest nasza historia. Uważasz, że ci carowie nie byli tacy sami? To jest nasza historia. Tu jest krew. I jak idziecie cmentarzem, umiera i pogibł na grobach. Wiecie, że jest więcej tych pogibów niż tych umiar? Nie mogłem tego zrozumieć. Jeżeli ktoś umrze w jakimś wypadku, to zginie. Jeżeli jest na wojnie, to już zginie. A umarł wtedy, kiedy umiera we własnym łóżku. Ale byłem zaskoczony, że tyle tam jest tych grobów takich, gdzie pogibli. I w ich mentalności, zresztą Wojna i pokój to jest ich książka narodowa, to jest epopeja ich, to jest herbasz ich. Tam są wszystkie nazwiska ich, wszystkie funkcje, wszystko. Zobaczcie, taka książka. Ja ją mam w wydaniu rosyjskim. Dostałem od Wiktora, mojego przyjaciela, który już nie żyje, który był lekarzem. Zresztą mówiłem o tym. Wspaniały człowiek. Wspaniały, bardzo mi żal, że go nie ma, bo bardzo chętnie bym spotkał się z nim. Zresztą był Polakiem z pochodzenia. Wyjątkowa postać. I teraz patrząc się tutaj na tego Władimira Putina i patrząc się na wspaniałego prezydenta Trumpa, ta uległość wagi i ten układ przeczekania, ale jednocześnie ogromna siła, musicie patrzeć w kosmogram, ogromna siła
Donalda Trumpa z tym uranem i z tą umiejętnością wpłynięcia na ten sektor, to jest naprawdę rewelacja. I uważam, że nie wiem, no, trzeba by tam szukać innego kosmogramu, który by był silniejszy i wspanialszy, żeby mógł dać radę Władimirowi Putinowi, bo po pierwsze Stany Zjednoczone są technicznie dużo bardziej zaawansowane jak Rosja. Chociaż też to zależy w których dziedzinach. Ja widząc to, jak medycyna rosyjska wygląda, ponieważ tam raczej działałem w tej sferze, a najbardziej ta ludowa, no zresztą co tu ukrywać, no Adina 2, A3, a Polska SPI, no to wiecie o kim mówię, no to świetny ruch. Idealnie wkroczono w ten zachwyt i wszedł pan Balcerowicz w to i tutaj no obłęd, Polska zasnęła, autentycznie Polska zasnęła. Uśpiona idealnie, to jest po prostu majstersztyk wtedy no, tych wszystkich ruchów i wtedy, kiedy my uzyskaliśmy tą wolność i po prostu nie tak, jak powinno być, no, ale już trzeba być świadomym tego wszystkiego, że ten pan, zresztą jeden z najwybitniejszych, jakby nie było na świecie, zresztą sporo wtedy lekarzy rosyjskich zrobiło karierę w świecie. Tutaj w Polsce robiła Korwita, pamiętacie, w Poznaniu, z tymi operacjami oczu. Zresztą co tu ukrywać, to cała historia, o której można opowiadać długo. I popatrzmy sobie na to. Popatrzmy sobie teraz, bo musimy się jednej rzeczy wykluczyć. To są dwa kraje równoległe. Tylko że silniejszym prezydentem jednak jest pan prezydent Trump. Jednak. Dlaczego? Dlatego, że ma wyżej to słońce, to co wam pokazywałem. Władimir Putin ma, przypuśćmy, że w 11 sektorze, jeżeli to jest prawda, bo ja za bardzo nie wierzę, bo tutaj już była zmiana tej daty urodzenia o te 2 lata, gdzie nie pamiętam, czy to Brytyjka, czy nie Brytyjka doszła do tego i zrobiono o tym film nawet, i o te 2 lata, że tam jemu namieszano w tym życiorysie. Ja się zgadzam z tym, że możliwe, że tak. Zresztą co tu ukrywać, Stalin też miał zmienioną datę. No, znowu się zaczyna coś, czego nie lubię. Przepraszam, ale muszę sekundę odebrać. Tomku, zadzwonię do ciebie za jakieś 15-20 minut, dobrze? Bardzo proszę. Koło 10. Dobrze, bardzo cię proszę. Wielkie dzięki. Dzięki, pa. To jest mąż Sylwii, która była moją uczennicą. I od czasu do czasu, właśnie ta, która nie żyje, którą kiedyś żeśmy tutaj rozmawiali. Bardzo się cieszę, że Tomek dzwoni, bo to są bardzo poważne sprawy. Jeżeli Tomek dzwoni, to już dlatego odebrałem. Przepraszam, ale niektóre telefony muszę odebrać, bo to nie są już przyjaciele. To jesteśmy w tej mojej rodzinie. O. To jest pamiątka po sobie. Przepraszam, ale tylko tak wam pokażę.
Pomyślicie, że przepraszam, ale Sylwia bardzo młodo odeszła i liczyłem, że ona w setce będzie grać główną rolę, jakby takiej speakerki i też łącznikiem takim pomiędzy Warszawą a Łódzką. Dlatego, że pięknie mówiąca, zresztą koziorożec o przemiłej kulturze i przemiłej twarzy i świetnym uśmiechem. I ogromnej wiedzy. O ogromnej wiedzy o świecie, dlatego że córka kapitana żeglugi wielkiej, która opłynęła razem z mamą cały świat. Była w każdym porcie, tym ważniejszym na świecie i w dodatku mająca rodzinę właściwie wszędzie na świecie. To też jest bardzo ważne, że to nie była rodzina. No i właśnie wywodząca się pokoleniowo z Petersburga, także pokoleniowo pradziadkowie, czy jeszcze wcześniej nawet, jeszcze za czasów rozbiorów, tam mieli też rodzinę, no więc wiecie o co chodzi, wiadomości zewsząd, a siostra Sylwii mieszkająca, właściwie pracująca w Disney jako rysownik, jako animator. No więc pełne spektrum wiedzy. Naprawdę dziewczyna o ogromnej kulturze i ogromnym zasobie wiedzy. Także jak siedzieliśmy, zawsze siedziała po mojej stronie prawej na wykładach, dlatego że raz, że szykowałem ją na tą osobę, która musiała więcej wiedzieć niż inni, to jest jedna, a moja szefowa tej grupy warszawskiej siedziała naprzeciw, bo pilnowała mnie i pokazywała, że już koniec i tłumaczyła niektórym uczniom, znaczy siadała koło tych słabszych uczniów i tłumaczyła, bo ich zwracała uwagę, żeby już w tym momencie słuchali, bo przecież znała moje wykłady, bo żeśmy wcześniej mawiali. No taka jest rola asystenta, zawsze taka rola była i jest. Asystenta, a Sylwia była szykowana dzisiaj właśnie przed chwileczką. Mąż dzwoni, a Sylwia już tam. Dobrze, wróćmy do tematu. Mamy teraz tutaj właśnie, zejdziemy. Przepraszam, ale wybiło mnie to zupełnie z rytmu. No jestem taki. Wybaczcie, ale troszeczkę może jest sentymentalne, albo też jakieś takie. Chyba normalne, to jest chyba każdy z nas. Ta nadwrażliwość, tak? Ale jednocześnie też, no nieważne. I mamy tutaj, jeżeli patrzymy z punktu widzenia oczywiście pana Trumpa, to jest najważniejsze w tym całym obiegu. I tutaj popatrzcie, słońce pana Trumpa jest naprzeciwko słońca tej dyskusji, bo to jest ta dyskusja, która się odbędzie. No, a księżyc jest tutaj. Więc cały świat, ponieważ to są ludzie, i tutaj mamy Jowisza, cały świat będzie patrzył na to. I cały świat. I w tym momencie Władimir Putin nie to, że ulegnie, to nie jest prawda, że ulegnie. Nie znoszę takiego słowa, bo ktoś może powiedzieć, ale pan Ryszard powiedział, że on ulegnie. Nie, nie ulegnie. Tylko jest trzeźwo myślącym biznesmenem. To jest business and business. Wykorzysta, ponieważ waga zawsze wykorzystuje interes, no to wykorzysta. No Boże, muszą obie strony mieć korzyść. Pokój jest to pewne uwarunkowanie. Kiedy się, jak to się mówi, kobieta kłóci z mężczyzną, czyli w małżeństwie żona z mężem, to kompromis jest tylko jeden. Zgoda. A jest to forma ustępstwa, bo któraś strona na pewno ma rację. Teraz zależy, gdzie to się dzieje, w jakim momencie. Czy on za mało, czy przepił pieniądze, czy nie przepił. Czy jemu wolno? A może to jest jej wina, że ona
pozwoliła mu na picie, albo robi mu coś takiego, że on musi się napić, bo musi zresetować swoje kłótnie. No więc, a tutaj jest walka pomiędzy stanem umysłu, jakim jest Rosja. Rosja jest to stan umysłu, a pragmatyzmem Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są bardzo twardym narodem. Tam w każdym momencie zrobicie biznes. W Rosji nie. W Rosji nie robi się biznesu. Rosja jest w rzeczywistości, ci ludzie, którzy tam robią biznes, to robią w godzinę i właściwie na kradzieży. Ci wszyscy oligarchowie, ci wszyscy ludzie, którzy tam są, to są ludzie, którzy zrobili pieniądze w ciągu sekundy. Ze względu na odpowiednie ustawienie w dobrym miejscu. Kiedy w Stanach Zjednoczonych takie rzeczy nie przejdą. Ci wszyscy oligarchowie, te wszystkie biznesy, które tam są, to nie są ludzie, którzy prowadzą od 100 lat na przykład cokolwiek. Publisher, tak. I jak ja byłem wtedy w Rosji właśnie, to rozpoczęto produkcję publisher. Wówczas. Co to są publisher? To są takie jajeczka, które otrzymywał car w prezencie od jubilera, jubiler był Holendrem czy Belgiem, który przyjechał do Rosji i robił dla cara cudeńka, naprawdę przepiękne rzeczy, to jest jubilerstwo na najwyższym poziomie. Ale ogólnie rzecz biorąc, niewiele rzeczy jest takich, które są produkowane od dawna. Mastiery, te farby, które używane są. Nie wiem, czy ja wam tutaj pokażę takie mastiery. Czy ja tutaj gdzieś mam? No gdzieś mam, ale bym musiał. To nie, gdzieś mam schowane. Gdzieś leżą, którymi uwielbiam malować, zarówno olejnymi, jak i akwarelami. To są jeden z najlepszych w ogóle farb na świecie. Te akwarele są na miodzie, także nie radzę malować i wystawić na słońce, bo pszczoły przyjdą i zjedzą, nieprawda, ale tak jest, nośnikiem jest miód, więc popatrzcie jak wysoko i te farby są produkowane mimo to. Nie wiem, czy to jest prywatna firma, czy nie prywatna, ale tam takich prywatnych firm dopiero teraz powstają takie firmy prywatne, ale to też nie jest to. To nie jest, że komunizm zlikwidował. Oni nigdy nie mieli jakby takiego pokoleniowego. Wiecie o co chodzi. Tam się robiło karierę i trzeba było uciekać, bo albo ginęło się, albo to przecież najbogatszy człowiek, jaki był, to był Polak, bankier, jeden z najbogatszych ludzi w ogóle w historii świata. Jeżeli chodzi o bankowców, to ja pamiętam. Ja nie pamiętam nazwiska, jak on się nazywał, ale to był Polak. I mnóstwo nas, czy Polaków, czy w ogóle zrobiliśmy tam karierę. Oczywiście, że Wokulski nie zrobił z literatury i zawsze mamy tutaj. I trzeba brać pod uwagę, że stan umysłu, dlaczego mówię o tym, bo ten stan umysłu Rosjan jest specyficzny. Oni potrzebują człowieka, który jest rukowadicielem. To jest ten człowiek, który poprowadzi, który nauczy ich nimi kierować. Oni lubią takie osoby. Zwróćcie uwagę, że podczas rewolucji bolszewickiej, a wcześniej też, wszyscy oficerowie to byli Niemcy. Byli Prusowie. Wszyscy jak jeden. I do tej pory właściwie, jeżeli chodzi o jakieś takie wyższe, to miasteczko kosmiczne, to kto zakłada? No. Sieradzanin? No więc patrzcie na to, że to nie jest taka rzeczywistość. Także bierzcie to pod uwagę i tutaj jest duży atut, że oni jednak patrzą się w tą europejskość, a najbardziej się patrzą na Paryż.
I teraz zwróćcie uwagę, że to, co się dzieje w tej chwili w Europie, kiedy Niemcy podpisali ten układ z tymi latynosami, że będą sprowadzać, a właściwie sprzedawać im samochody, zażarcie, a Francja zostanie, rolnik francuski i włoski, ja już nie mówię o greckim, ale polski zostanie ograbiony i na przykład w założeniu, co się buntują bardzo Węgry, a w tym momencie Władimir Putin o tym wie, a GMO nie wpuścił do siebie, kiedy Ukraina wpuściła. I kto zwyciężył w tym momencie? A Donald Trump ma Kennedy'ego, który Kennedy GMO wyrzucił glikosady. Wybaczcie, no wiecie o co chodzi. Ani język mi się łapie. Dobrze. Nie będę już, wiecie, wybaczcie. To jest moja wada. Chcę zlikwidować, wprowadzić zdrową żywność. I tu jest punkt do dogadania. I tu jest punkt do dogadania. Zdrowa żywność. I podejrzewam, że Donald Trump o tym wie. I potrzebuje tego. Potrzebuje tego, bo to jest podstawa. Więc mamy dokładnie wyjaśnienie, jak to wygląda, na czym to polega, jak to przebiega, jak to funkcjonuje, jak to tutaj jest, w jakich energiach. Także jestem więcej niż przekonany, z tym, że boję się, nie boję się, tylko tak, jak tutaj przyglądacie się, to jest pełnia. Więc pełnia ujawnia. Jest wszystko jawne. Tylko czy jest jawne? Te rozmowy nie mogą być jawne. Więc one mogą być troszeczkę, wiecie o co chodzi, lekko na papierze pisane pismem niewidzialnym, cytryną na przykład, tak? Czy tam mlekiem. I tutaj mogą być takie rzeczy, że dopiero po jakimś czasie zorientujemy się, o co chodzi. Dlatego, że to jest stan umysłu, walka z tym. Wiecie, to jest walka biznesu. Biznes nie znosi próżni. I biznes naprawdę jest troszeczkę lekkim szaleństwem, co zarówno to, co ci brak mi słów, dziennikarze, którzy są, jak to się mówi, gryzipiórkami albo karierowiczami, właśnie tych słów, które używają, mogą lekko zagłuszyć prawdę. I tutaj się obawiam, że będzie mocno zagłuszona prawda, bo się zagłusza prawdę. Zagłusza się prawdę, w tej chwili też się zagłusza, zresztą co tu ukrywać, no, majstersztyk macie w drugiej osobie w naszym rządzie. No to jest majstersztyk mówienia o tym, że on wpuści lub nie wpuści, czy zrobi, czy nie zrobi. No nie ma tak. No nie ma tak. Kiedy waga, o której mówiłem tutaj, która była kiedyś na piedestale, na koszulce ma konstytucję. No to coś tutaj nie gra. To sam powinien z tą koszulką pójść i mu, jak to się mówi, tak jak to, co oskarżają pana prezesa o
że tam kogoś szturchnął, no ale w tym momencie to, co powiedział pan, znowuż zmienię nazwisko na pewno, Mencel, Mencel chyba, że nie jestem pewien. Ja muszę się wreszcie nauczyć albo wypisać sobie to nazwisko na kartce i wtedy, żeby, że sam by mówi, jakby mi obraził mojego brata. No więc właśnie i w dodatku nieżyjącego. A to jest z kolei brak kultury. Kompletny brak kultury, dlatego że o osobach, które odeszły, w Polsce jest zasada, że się źle nie mówi. Oczywiście, że można mówić o sytuacjach, które zrobił, tak? No bo to były sytuacje, to były jakby nie była najważniejsza postać w Polsce i zginęła, a to, że się w rozpaczy mówi, czasami jest to prawda, czasami kłamstwo. Czasami dopiero po 20 latach wychodzi ta prawda. Bo w rodzinie było takie coś, że ciotka zarzucała, że moja babcia zabrała wujka do nieba. Moja babcia już nie żyła 6 lat. A mój wujek powiedział, że idzie z moją babcią na bal, że mu się śniło. Że tańczył z moją babcią na balu i idzie na ten bal. I poszedł na spacer i już nie wrócił. I ciotka wrzeszczała nad grobem. Miała pretensje do mojej mamy, miała pretensje do mnie nie, no bo byłem za mały. Ale byłem świadkiem takiego czegoś. No cóż, słuchajcie, zostawiam Was z tym tematem. Będziemy wałkować ten temat. Przepraszam, że nie robię tej katedry, bo nie wiem, czy warto, nie wiem, co jest, ale staram się Wam pokazać, jak to wygląda wszystko, jak to wygląda z punktu widzenia mojego jako astrologa. Wiem, że inni astrolodzy mogą robić to jeszcze inaczej, mogą to robić jeszcze bardziej barwnie. Mnie interesuje tylko jedno, prawda. Czy na ten czas uważam, że tak, że po prostu prawda wygrywa. I miejmy nadzieję, że prawda wygra. I epoka wodnika czuć ją aż dosłownie skwierczy, jak najlepsza słoninka na patelni. To jest po prostu niewiarygodne, że i to, co do tej pory było, to, co mówimy o apokalipsie świętego Jana, to się dzieje. To się dzieje na naszych oczach, tylko i widzimy to, i nie czujemy tego. Ale o tym kiedy indziej i w innym czasie, bo jest bardzo interesujące to wszystko, co się dzieje. Jest to czas genialny, naprawdę czas genialny, bo nigdy w życiu bym nie spodziewał się i nikt by mi nie wytłumaczył, że będę znał astrologię, że będę mógł spojrzeć prosto w kosmogram i zobaczyć, czy to jest prawda, czy nie. I to, co Państwu tutaj pokazuję, tu nie ma żadnych tajemnic. Tu są proste rzeczy, które możemy. Ja tylko wskazuję, nie pokazuję wszystkiego, że jak ten znak w stosunku do tego znaku, bo tego się uczy. To jest już wyższa szkoła, ale te osoby, które są od początku, już się nauczyłem, bo dzwonią czasami do mnie, rozmawiamy. Niektórzy tam pytają się, które książki przeczytać, jak zawsze tłumaczę, że Homo Zodiacus profesora Leszka Weresa, proszę to traktować jako najważniejszą książkę w tej interpretacji, bo dużo zrozumiecie i za każdym razem proszę nie czytać na zasadzie takiej, że przeczytacie za książkę w ciągu jednego wieczoru. Nie.
Czytajcie fragment po fragmencie i wracajcie. Już są moi koledzy, którzy czytają 12 rok, a czytają co 4 lata. I ciągle odkrywają nowe rzeczy, dlatego, że jest genialnie napisane. Nie dlatego, że profesor Leszek Beres był geniuszem. Nie. Tylko tutaj jest taka sytuacja, że po prostu czytamy zawsze z punktu widzenia tej sytuacji, jakiej jesteśmy. Kiedy dajemy tekst jakikolwiek niezgodny z prawidłami, a w tej chwili jesteśmy w Strzelcu, Słońce jest w Strzelcu. I w tym Strzelcu możemy mówić o tej, bo to jest czas cudów, czas pokazania tego, co jest irracjonalne, bo to są centaury, to są ci nauczyciele kultury naszej wewnętrznej, to co my chcemy, tylko my chcemy czasami bardzo dużo i za dużo. I czasami mamy fantazję, również erotyczną, co jest najbardziej niebezpieczną rzeczą, bo wtedy wchodzi właśnie inna planeta, jak Wenera, a Wenera się zamienia w finanse i jeszcze jakieś i robi to wszystko. I zwróćcie uwagę, że w tej chwili na przykład się zarzuca, że ten pracował gdzieś tam w hotelu i nasyłał dziewczynki. No właśnie to jest to, że ktoś używa jakichś słów właśnie w tej chwili takim, jakim on jest, kim był, bo skąd on o tym wie? Bo trzeba brać pod uwagę, że nie wiemy o pewnych rzeczach. Wiem, czy małe dziecko wie, co to jest choroba weneryczna? Kiedy może się dowiedzieć, kiedy dostanie choroby wenerycznej? Czy młodzież przy pierwszym spotkaniu gdzieś tam na obozie harcerskim, czy tam jakimkolwiek, co się mówi, że druh tam z druhną gruchają, czy tam są choroby weneryczne? To nie ma żadnych chorób wenerycznych. Choroby weneryczne są kiedy indziej. Ale teraz już się sprowadza do tych chorób wenerycznych, bo te osoby chore wenerycznie sobie wyobrażają i namawiają do tych chorób wenerycznych. Ale to będzie kiedy indziej, będziemy o tym rozmawiać, o tym wszystkim, ale to się dzieje na naszych oczach. To się dzieje, z czym walczy dokładnie jeden i drugi wódz, których dzisiaj omawialiśmy. Bierzcie to pod uwagę, że to są te same osoby. Władimir Putin bał się o swój naród i co ciekawe, że zrobił Sputnik i byłem zdziwiony, dlaczego Sputnik, ta szczepionka była robiona w Indiach, a nie w Rosji. Takie miał zaufanie do Hindusów. Pomyślcie nad tym, dlaczego. A dlaczego nie w Rosji? A jak wygląda nasza szczepionka, która dziesiątkuje w tej chwili osoby? I to jest ta apokalipsa właśnie. I teraz dowiedzcie się od znajomych, którzy są wokół was, że przedszkolanki na przykład przyjmowały co tydzień te szczepienia, bo tak się bały. I one funkcjonują, bardzo dobrze funkcjonują. Zostawiam was z tymi problemami, bo musicie te problemy wiedzieć, dlatego że jeżeli ich nie wiecie, to nie macie pewnych działań, a za panem prezydentem stoi Robert Kennedy. Jest to szalenie odważny człowiek, szalenie mądrym człowiekiem. Czyli to, co jest najważniejsze, to są ludzie, którzy walczą o dobro.
Pomyślcie, zastanówcie się i za każdym razem szukajcie prawdy. Dopiero wtedy można to rozgrywać. To jest prawda. Nic nie zmieni. Popadamy w to, w czym jesteśmy w tej chwili. W chaosie. Albo w apokalipsie świętego Jana. To jest już obojętne. Zostawiam was z Bogiem. Trzymajcie się do jutra. Pa, pa.